W trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Wrocławia przybyła ukraińska brygada Azow. Wizyta ta wywołała burzliwe dyskusje wśród Polaków zaniepokojonych obecnością jednostki o tak kontrowersyjnej reputacji na polskiej ziemi. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej historii brygady Azow, jej powiązaniom z ideologiami skrajnymi oraz reakcją polskiego społeczeństwa na tę wizytę. Historia i kontrowersje wokół brygady Azow. Brygada Azow została sformowana w maju 2014 roku jako batalion ochotniczy w odpowiedzi na nasilający się prorosyjski separatyzm na wschodzie Ukrainy. Od samego początku jednostka budziła kontrowersje ze względu na powiązania z ideologiami skrajnie prawicowymi oraz używanie symboliki kojarzonej z neonazizmem. Choć w 2014 roku batalion został włączony w struktury Gwardii Narodowej Ukrainy i przekształcony w pułk, a następnie w brygadę, jego reputacja wciąż budzi wiele wątpliwości. W ciągu ostatnich lat brygada Azow była oskarżana o łamanie praw człowieka oraz zbrodnie wojenne. W 2017 roku amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła uchwałę zakazującą finansowania organizacji takich jak Azow z budżetu USA ze względu na ich skrajnie prawicowe ideologie oraz szkolenie zagranicznych neonazistów. Dopiero w 2024 roku USA zgodziły się dostarczać Azowowi broń, uznając, że wcześniejsze oskarżenia były przesadzone. Mimo to wielu obserwatorów wciąż z niepokojem patrzy na działalność tej jednostki. Wizyta we Wrocławiu. Decyzja o zaproszeniu brygady Azow do Wrocławia spotkała się z mieszanymi reakcjami. Z jednej strony niektórzy politycy doceniają ich rolę w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją, zwłaszcza podczas heroicznej obrony Mariupola i fabryki Azowstal. Z drugiej strony wielu Polaków wyraża oburzenie i zaniepokojenie z powodu historycznych zaszłości oraz kontrowersyjnej reputacji jednostki. Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć wyraziło swoje oburzenie, pytając retorycznie, czy żołnierze Azowa będą paradować po Wrocławiu z emblematami SS Galicjen. Organizacja ta podkreśla, że taka sytuacja nie może pozostać bez reakcji i apeluje o nagłośnienie sprawy. Historyczne relacje polsko-ukraińskie i działalność UPA. Aby zrozumieć emocje towarzyszące wizycie brygady Azow w Polsce, warto przyjrzeć się historycznym relacjom polsko-ukraińskim, zwłaszcza działalności ukraińskiej powstańczej armii UPA podczas II wojny światowej. UPA, będąca zbrojnym ramieniem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN, prowadziła brutalne działania przeciwko ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Szacuje się, że w wyniku tzw. rzezi wołyńskiej zginęło od 50 do 100 tysięcy Polaków. Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach jest wciąż żywa w polskim społeczeństwie. W związku z tym obecność jednostki wojskowej, której członkowie byli oskarżani o propagowanie ideologii nawiązujących do tamtych czasów, budzi zrozumiałe obawy i sprzeciw. Stanowisko władz lokalnych i organizatorów. Władze Wrocławia oraz Konsulat Generalny Ukrainy, będący organizatorem wizyty, podkreślają, że celem zaproszenia brygady Azow jest uczczenie ich wkładu w obronę Ukrainy przed rosyjską agresją. Organizatorzy liczą na zrozumienie kontekstu wojny i poświęcenia żołnierzy, którzy walczyli na pierwszej linii frontu. Jednak brak jednoznacznego odcięcia się od kontrowersyjnej przeszłości jednostki oraz jej powiązań z ideologiami skrajnymi sprawia, że wielu Polaków pozostaje sceptycznych wobec tej inicjatywy. Po ogłoszeniu wizyty brygady Azow we Wrocławiu, polskie społeczeństwo zaczęło wyrażać swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych oraz na forach internetowych. Wiele organizacji patriotycznych i kombatanckich zapowiedziało manifestację sprzeciwu wobec obecności ukraińskich żołnierzy, obawiając się, że ich przyjazd może być odebrany jako akceptacja kontrowersyjnej przeszłości tej formacji.
Na jednym z popularnych forów historycznych pojawił się wpis użytkownika podpisującego się jako potomek Kresowiaków. Nie może być tak, że do Polski, kraju, który tak mocno ucierpiał z rąk ukraińskich nacjonalistów, przyjeżdżają jednostki z symbolami nawiązującymi do tych zbrodni. Pomagaliśmy Ukrainie, ale nie możemy zapominać o naszej historii. Podobne opinie można znaleźć także w komentarzach pod artykułami informującymi o planowanym wydarzeniu. Polacy obawiają się, że zaproszenie tak kontrowersyjnych oddziałów może doprowadzić do niepotrzebnych napięć i eskalacji emocji. Jednocześnie zwolennicy wizyty argumentują, że Brygada Azow nie jest już tą samą formacją co w 2014 roku. Podkreślają, że obecnie jest to regularna jednostka Gwardii Narodowej Ukrainy, która od lat walczy na pierwszej linii frontu z rosyjską agresją. Twierdzą, że ocena całej brygady na podstawie kontrowersyjnych symboli historycznych to uproszczenie, które nie odzwierciedla realiów wojny. Stanowisko polityków. Podział wśród rządzących. Wizytę Brygady Azow we Wrocławiu skomentowali również polscy politycy, co tylko pogłębiło podziały w debacie publicznej. Ugrupowania centrowe i liberalne, takie jak Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050, starały się łagodzić nastroje, podkreślając konieczność dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz wskazując na jej strategiczne znaczenie w regionie. Politycy tych partii argumentowali, że obecna Brygada Azow jest częścią ukraińskich sił zbrojnych i nie powinna być oceniana przez pryzmat swojej kontrowersyjnej przeszłości. Z kolei ugrupowania konserwatywne i narodowe, takie jak Konfederacja, wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec tej wizyty. Podnoszono argumenty, że Polska nie powinna gościć jednostek, które w przeszłości były powiązane z ideologiami nacjonalistycznymi, a ich symbolika może budzić negatywne skojarzenia, zwłaszcza wśród potomków ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Dodatkowo organizacje kresowe oraz kombatanckie, w tym Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, wystosowały oficjalne pismo do prezydenta RP oraz prezydenta Wrocławia. W liście wyrażono stanowczy sprzeciw wobec publicznych uroczystości z udziałem Brygady Azow, sugerując, że jeśli wizyta miałaby się odbyć, to powinna mieć charakter zamknięty i nie powinna być promowana jako wydarzenie oficjalne. W kontekście napięć związanych z wizytą Brygady Azow pojawia się pytanie: czy możliwe jest oddzielenie tragicznej historii polsko-ukraińskiej od współczesnych relacji międzypaństwowych? Z jednej strony Polska od 2022 roku stała się jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, przekazując broń, pomoc humanitarną oraz przyjmując miliony uchodźców. Z drugiej strony niektóre aspekty polityki historycznej Kijowa wzbudzają zastrzeżenia, zwłaszcza w kontekście rehabilitacji Stepana Bandery i gloryfikacji UPA. Wielu historyków podkreśla, że relacje między narodami powinny opierać się na prawdzie i wzajemnym szacunku. Dopóki Ukraina nie rozliczy się ze swoją przeszłością i nie potępi jednoznacznie zbrodni UPA, trudno będzie mówić o pełnym pojednaniu. Nie ma wątpliwości, że wizyta Brygady Azow w Polsce jest jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni. Polacy są podzieleni. Jedni widzą w nich bohaterów walczących z Rosją, inni przypominają o kontrowersyjnej przeszłości jednostki i ich związkach z nacjonalistycznymi ideologiami. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby jasne stanowisko zarówno ze strony Polski, jak i Ukrainy. Jeśli Ukraina oczekuje pełnego wsparcia, powinna jednoznacznie odciąć się od swojej nacjonalistycznej przeszłości. A wy jakiego jesteście zdania? Nie zapomnijcie podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod filmem.